Cześć! Jeśli myśleliście, że rynku samochodów już nie spotka nic dobrego i samochody już nie są takie jak kiedyś, specjalnie dla Was, ja, Mateusz Szczuchowski, redaktor naczelny magazynu Classic Auto, wybrałem 5 nowości, które w 2024 roku pojawią się na polskim rynku i chciałem Was przekonać, że jednak są one jeszcze warte Waszej uwagi. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Premierą, na którą czekam najbardziej w przyszłym roku, jest nowy Ford Mustang. Zobaczcie, w czasach, kiedy nawet Chevrolet Corvette już doczekał się wariantu hybrydowego i wiele z tych największych ikon motoryzacji powoli przechodzi na hybrydy, czy nawet na napęd elektryczny, to jednak Ford Mustang, no dobrze, jest też dostępny jako ta wersja Mach-E, ale przez cały czas jest dostępny również jako tradycyjne coupé z 5-litrowym, bulgoczącym V8, ręczną skrzynią i tymi wszystkimi atrybutami, które kojarzymy z Mustangiem. W przypadku nowej generacji Mustanga Ford postawił bardziej na ewolucję niż rewolucję, co wskazuje już choćby samo wewnętrzne oznaczenie tego modelu, które teraz nazywa się S560 i zastępuje S550. Również w przypadku wyglądu od razu widać, że mamy do czynienia z tradycyjnym Mustangiem. Tak gdy patrzyłem na ten samochód, to skojarzyły mi się seriale Knight Rider i nie wiem, czy pamiętacie taki serial Viper z połowy lat 90., gdzie w tych serialach pojawiły się takie bardziej futurystyczne, kosmiczne wersje Pontiaca Transama i Dodge'a Vipera. I właśnie te samochody przypomniały mi się, gdy patrzyłem na nowego Mustanga, ponieważ ja ten samochód już widziałem na żywo. Czekam na niego tak bardzo na polskim rynku, ponieważ miałem okazję już dość dużo kilometrów nim pokonać w Stanach Zjednoczonych i muszę Wam powiedzieć, że ten samochód naprawdę nie zawodzi. W momencie, kiedy pokazały się pierwsze zdjęcia również w USA, model ten wywołał pewne kontrowersje, głównie za sprawą dużych ekranów w środku, które upodobniają go już do tego nurtu, który wyznaczyła Tesla i wiele innych samochodów, które chciały być równie fajne. Więc w pewien sposób Mustang stara się również ewoluować. Widać, że jest to wytwór dużego koncernu, który idzie tą drogą wszystkich trendów, ale jednak w środku jest to naprawdę ten sam Mustang, którego wielbimy już od wielu lat, tylko po prostu bardziej nowoczesny i zaktualizowany o te wszystkie elementy wyposażenia, których teraz również klienci w Polsce oczekują. Konsekwentna ewolucja nastąpi również w zakresie układów napędowych, ponieważ zachowana zostanie jednostka zarówno 2,3 litra EcoBoost, jak i 5-litrowe V8. One zostały nieznacznie wzmocnione. Teraz ta topowa odmiana będzie miała 487 koni. Przy czym nowość stanowi fakt, że ona już nie będzie topowa, ponieważ pojawi się również nad nią wersja Dark Horse, która będzie korzystała z tej samej jednostki, wzmocnionej dodatkowe 20 koni i także z kilku innych atrybutów wskazujących, że Mustang idzie w kierunku jazdy na zakrętach. Aż się sam musiałem chwilę zastanowić, bo przyznacie, że jest to coś nowego, ale już ta poprzednia generacja rzeczywiście, choćby w tej wersji Mach 1, radziła sobie na zakrętach naprawdę dobrze i teraz te kompetencje w tym zakresie będą tylko pogłębiane. Czego dowodem będzie nie tylko wersja Dark Horse, ale również naprawdę zaskakująco duża liczba wariantów czysto wyścigowych, wyczynowych, ponieważ będzie pucharowy Dark Horse R, będzie wersja GTD, która wbrew pozorom nie będzie wyposażona w silnik diesla, a nawiązuje do klasy w wyścigach Daytona. Mustang GTD to będzie taka odmiana, która będzie miała ponad 800 koni i generalnie powstała po to, żeby skopać tyłek Porsche 911 GT3 RS. Ma od niego więcej mocy, ma większe tylne skrzydło i ma pokonać go na torze Nordschleife. Jak widzicie, Mustang przez cały czas więc żyje, ma się dobrze, jest traktowany bardzo poważnie. Również na polskim rynku, który do tej pory był, co ciekawe, jednym z największych odbiorców Mustanga w całej Europie. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jaka będzie jego cena i kiedy na tymże rynku się pojawi. Mogę tylko się spodziewać, że te ceny będą trochę wyższe niż w przypadku tego schodzącego teraz ze sceny poprzednika, który kosztował między 260 a 330 tysięcy złotych. I też możemy się spodziewać, że w momencie, kiedy nastąpi 60. rocznica powstania Mustanga na wiosnę, dokładnie w kwietniu 2024 roku. Przynajmniej gdybym ja był Fordem, to wtedy właśnie chciałbym dowieść potęgi nazwy Mustang. W 2024 roku będzie bardzo dużo ciekawego działo się w BMW M.
Jak już zostało potwierdzone, pojawi się nowe BMW M5, które będzie występowało jako zarówno sedan, jak i kombi, czyli touring, i będzie miało napęd hybrydowy. Będzie to plug-in i mimo, że będzie on miał moc ponad 700 koni, to jednak chyba właśnie z tego powodu ja dużo bardziej czekam na inny samochód, który ma się pojawić w podobnym czasie. Będzie to rozwinięcie idei M3 CS, które znacie już oczywiście, bo czytacie Classic Auto, więc znacie z 205 numeru, w którym przedstawialiśmy BMW M3 CS. I muszę Wam powiedzieć, że ten samochód tak mi się podobał i nie podobał, bo z jednej strony no naprawdę kosmicznie wygląda i świetnie się prowadzi, ale cała ta koncepcja trochę nie do końca mi pasuje do sedana i myślę, że w przypadku, kiedy te składniki połączy się z nadwoziem coupé, to powstanie samochód, który naprawdę przejdzie do historii. O jakich składnikach mowa? No z jednej strony mówię o tym całkiem już krzykliwie zaprojektowanym nadwoziu, które z powodzeniem może iść w konkury z super samochodami od Lamborghini, etc. A z drugiej strony też mówię o naprawdę bardzo poważnych podzespołach mechanicznych. Czyli rzędowej szóstce S58, której teraz jeszcze zostało podwyższone ciśnienie turbo do ładowania z 1,7 do 2,1 bara. Mówimy również o układzie napędowym MX Drive ze szperą na tylnej osi, no i oczywiście jeszcze całą armią rozpórek, wzmocnień zawieszenia, mocniejszych hamulcach węglowo-ceramicznych. No tych wszystkich rzeczach, które oczywiście są bardzo ważne po to, żeby ten samochód był jeszcze ostrzejszy, jeszcze szybszy. No ale zobaczcie, nawet sama moc 550 koni, rzecz, która jeszcze niedawno była zarezerwowana no, co najmniej dla BMW M5, a teraz już jest dostępne w BMW M4, ale to nas sprowadza do faktu, że nawet cena już gra w podobnej lidze, a nawet nie, ponieważ już przekroczyła poziom BMW M5 i właściwie wszystkie poziomy przyzwoitości. W przypadku BMW M3 CS wynosiła 769 900 zł i można się spodziewać, że w przypadku M4 CS będzie podobna. No ale znów, jeśli byłbym BMW, to pewnie poszedłbym tą samą drogą, biorąc pod uwagę, że wszystkie dotychczasowe modele z linii CS, czyli M2 CS, M5 CS, M3 CS sprzedawały się naprawdę dobrze. Nie chciałbym, żebyście mieli wrażenie, że ta prawdziwa motoryzacja jest już zarezerwowana tylko dla modeli, których i tak nie kupicie. Dlatego teraz pokażę Wam samochód, który już w połowie przyszłego roku mniej więcej ma szansę wejść do tego polskiego samochodowego mainstreamu. I nie będzie to żaden bezkształtny elektryk, a taki model, taki SUV inspirowany klasyczną terenówką z lat 60. I taki samochód oczywiście wprowadzi Toyota, której chyba na tyle dobrze poszło już tą całą akcją Stop Smog Go Hybrid, że tego smogu sobie troszkę może znowu porobić, ponieważ mieliśmy zupełnie fajne i wzbudzające jak najbardziej pozytywne odczucia u miłośników motoryzacji modele GR86 i GR Yaris. Teraz pora na jeszcze mocniejszą dawkę klasyki w postaci nowego Land Cruisera. I tutaj potrzebne jest małe wyjaśnienie, bo ja też nie do końca rozumiałem, na co patrzę w momencie, kiedy zobaczyłem te zdjęcia. Otóż pod nazwą Land Cruiser kryje się de facto kilka linii modelowych. Jest tam linia użytkowych, takich już dość archaicznych modeli dostępnych na niektórych rynkach Azji i Afryki. Jest linia J200, czyli ta, która dostępna była również w Polsce, jest taka powiedzmy najbardziej cywilizowana i europejska. No i luksusowa, topowa, wielka linia J300. Ten samochód, który tutaj widzicie, czyli J250, zastępuje drugiego z wymienionych, a stylem nawiązuje do pierwszego z wymienionych. Czyli mówimy o SUV-ie, który, no właściwie takiej terenówce, no ale no SUV-ie tak naprawdę, który ma niecałe 5 metrów długości, 2 metry szerokości, 190 cm wysokości mniej więcej, ale jednak stylem nawiązuje do generacji J40, czyli właściwie tego pierwszego słynnego Land Cruisera, a również do generacji J60, poliftowej, tej z lat 80., ponieważ teraz ten model występuje w dwóch wersjach nadwozia z różnymi frontami. Jak się dowiedziałem od przedstawiciela Toyoty w Polsce, ten wariant z okrągłymi światłami będzie dostępny wyłącznie jako wersja First Edition, która na całą Europę trafi tylko w 3000 egzemplarzy, więc jeśli ją chcemy dostać, należy się spieszyć.
Chociaż z drugiej strony, jeśli chcemy kupić ten samochód, ja bym się przez cały czas zastanowił 2 razy, ponieważ jego cena coś mi mówi, że no, nie będzie zbyt, czy inaczej, może będzie po prostu trochę wyższa niż sam bym się spodziewał. No zwróćcie uwagę, że w ostatnim czasie mieliśmy już kilka terenówek, które również chciały się wybić przy tym całym zalewie plastikowych SUV-ów takim bardziej charakternym wyglądem, który nawiązuje do klasyki, czyli mówię o Land Roverze Defenderze, mówię o nowym Fordzie Bronco. No i to nie są tanie rzeczy. I wszystko wskazuje na to, że nowy Land Cruiser również tanią rzeczą nie będzie. No ale jak widać, klasyka jest przez cały czas w cenie. A skoro o klasyce wielbionej przez miliony mowa, to dobra wiadomość, na polski rynek w wielkim stylu powraca Volkswagen Passat. Czy może nie w takim wielkim stylu? Powiedziałbym raczej, że to już jest cień niegdysiejszej legendy. No ale takie czasy, że Volkswagen woli już skupiać się na nie dających się rozpoznać pomiędzy sobą i chyba nikomu za bardzo niepotrzebnych modelach elektrycznych z linii ID. No wyłączając ID Baza, który rzeczywiście jest fajny, bo do tej klasyki nawiązuje. Ale Volkswagen podjął bardzo ekstrawagancką decyzję, ponieważ przygotował samochód, który rzeczywiście ma sens, ponieważ jest zupełnie nieudziwnionym, klasycznym, funkcjonalnym i oszczędnym kombi. No dobra, trzeba przyznać, że jednak Niemcy powalczyli trochę, żeby ograniczyć sens tego modelu, ponieważ jak zauważyliście, ograniczyli go tylko do tej wersji Variant, a oprócz tego do środka władowali wielkie ekrany, które wyparły już wszelkie przyciski pokrętła, a z tego co pamiętam w ostatnich modelach to poszło tak średnio, bym powiedział, z tymi multimediami. No i także jeszcze będą w gamie napędowej forsowali napędy hybryd plug-in, które będą w stanie przejechać 100 km wyłącznie na energii elektrycznej. Wow! Dla polskich klientów jednak niewątpliwie dużo większe znaczenie będzie miał nadal dość szeroki wybór wariantów napędowych, których serce stanowi silnik 2.0 TDI, dostępny teraz w opcjach 122, 150, 193 konie, z napędem na przednią oś, z napędem na 4 koła, z dwusprzęgłową skrzynią DSG, czyli właściwie wszystko to, czego potrzebuje dalej przedstawiciel handlowy. No ogólnie zapowiada się naprawdę sensowny wóz, ponieważ teraz, kiedy oferta Volkswagena w tych wyższych segmentach rynku systematycznie wymiera, ten Passat Kombi mógł sobie pozwolić na dodatkowy rozrost, na długość. Teraz ma 14 cm więcej, przy czym to już razem składa się na 4,9 metra. Spodziewajcie się więc naprawdę sporej przestrzeni w środku, bagażnika o pojemności aż 690 litrów, no i ceny zaczynającej się w okolicach 200 000 złotych. Trochę duże jak na Passata, ale z drugiej strony pomyślcie sobie, co innego za te pieniądze teraz można dostać na polskim rynku. I cóż, przyznacie, że może to być nawet zaskakujący fakt, że udało mi się znaleźć 4 samochody, które będą debiutowały na polskim rynku w przyszłym roku i żaden z nich nie będzie elektrykiem, nie będzie nawet hybrydą, nawet miękką hybrydą. Będą to samochody o jak najbardziej tradycyjnej koncepcji, formie i wykonaniu. Ale teraz czas na jeszcze większe zaskoczenie. No dobrze, to opowiadałem już na kanale Classic Auto o Passacie, to czemu się nie pogrążyć do końca i teraz poświęcić Wasz czas na samochód elektryczny. Ale nie wyłączajcie tego filmu jeszcze w tej chwili, ponieważ kryje się za tym samochodem ciekawa historia. Być może zastanawialiście się, jak to jest, że za 6. w tej chwili siłą Formuły 1 kryje się producent samochodów, który de facto w ostatnim roku wyprodukował 3500 samochodów, czyli jest naprawdę mikroskopijny, no i nie powinien być aż tak bogaty, prawda? Wszystko wynika z tego, że za tym pomysłem kryje się Renault, a dokładnie prezes tego koncernu Luca de Meo, który zamierza z Alpine stworzyć prawdziwą, globalną siłę rynku premium. I ma zamiar to uczynić z pomocą takich fajnie wyglądających, bardziej sportowych wersji Renault. I to tylko elektrycznych Renault. I nie wyłączajcie tego filmu też jeszcze w tej chwili, ponieważ musicie wiedzieć, że pierwszym z tych Renault nowej fali będzie całkiem fajnie zapowiadająca się nowa piątka, która utrzyma ten vibe lat 80., no ale będzie kryła
napęd elektryczny, który z kolei ma być jednak całkiem sensownie wyceniony. Jego odpowiednikiem w gamie Alpine będzie model o nazwie A290, który ma kosztować poniżej 200 000 złotych, wedle takich nieoficjalnych szacunków, do których dotarłem. Ma mieć napęd o mocy 220 lub 270 koni i akumulator o podobnej specyfikacji co ten, który znamy z Renault Zoe, czyli 52 kWh, co zapewne da producentowi podstawy do tego, żeby obiecywać zasięg w okolicach 380 km. Czym zapewne już sam producent będzie się mniej chwalił, to dużo większą wagą tego modelu niż Alpine A110, które przecież waży tylko 1080 kg. Ten elektryczny hot hatch, mimo że będzie mierzył około 4 metrów długości, to na pewno będzie dużo cięższy, ale tak jak rozmawiałem z ludźmi z Alpine, to jednak mówią hej, jednak my nie zapomnieliśmy, jak się robi fajnie prowadzące się samochody. Teraz, żeby osiągnąć ten efekt, to na pewno będą potrzebne dużo bardziej złożone, zapewne trochę sztuczne rozwiązania. Będzie zawieszenie wielowahaczowe, ale także będzie system wektorowania momentu obrotowego, no i zapewne jakieś różne inne systemy, które mają sprawić jednak, że ten samochód będzie tak zwinny i wciągający w prowadzeniu, jak właśnie to A110. Nie wiem przez cały czas, czy to brzmi do końca przekonująco. Mnie jednak przekonuje fakt, że tak jak rozmawiałem zarówno z ludźmi, którzy znajdują się w fabryce Alpine, jak i z Lucą de Meo, to jednak to wszystko składa mi się w naprawdę obiecującą całość. No zobaczymy już za parę miesięcy, co rzeczywiście z tego wyszło. No wiem, dziwne to czasy, w których wśród polecajek Classic Auto znajduje się również samochód elektryczny, no ale nawet my nie możemy udawać, że takie samochody nie pojawiają się na rynku i to też nie jest tak, że teraz będziemy mówić, że wszystkie z nich są fajne. Zwracam jednak Waszą uwagę, zobaczcie, że nawet jako Classic Auto powiedziałbym to w ten sposób. Historia już nieraz udowodniła, że potrzeba była matką czasem bardzo ciekawych wynalazków. I myślę, że to jest właśnie to, co łączy te samochody, że nawet w momencie, kiedy, no cóż, czasy są tak niesprzyjające dla motoryzacji, to przez cały czas na rynku pojawiają się ciekawe i warte zapamiętania samochody. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.